W dzisiejszym odcinku opowiemy o nowej współpracy nawiązanej przez Sandbox, wspomnimy o kolejnym projekcie, który zawita na Binance Launchpad oraz poruszymy wątek problemów z siecią Casper. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza, tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tu porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty, my tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Keeper Wallet jest na dobrej drodze do uruchomienia aplikacji mobilnej. Keeper Wallet zaprasza wszystkich do beta testów aplikacji iOS. Dla najbardziej aktywnych testerów są przewidziane nagrody. Sandbox ogłasza współpracę z World Tourism Forum Institute oraz TourismX. Współpraca ta ma na celu wprowadzenie nowych doświadczeń do Tourismverse. Użytkownicy z całego świata uzyskają możliwość brania udziału w rozrywce nowej jakości. Cotygodniowy przegląd świata DeFi oraz technologii blockchain Crypto.com. Tether ogłosił wymianę o wartości 1 miliarda USD w celu konwersji USDT na sieci Solana na tokeny Ethereum z pomocą nieujawnionej strony trzeciej. Curve Finance opublikowało oficjalny kod white paper swojego stablecoina Curve USD. Stablecoin będzie zabezpieczony i będzie opierał się na algorytmie o nazwie Lending Liquidating AMM. Uniswap ogłosił aktualizację swojej polityki prywatności. Uniswap będzie teraz gromadzić publiczne dane. Uniswap będzie przechowywał dane takie jak adresy portfeli i historię transakcji. Zgromadzone dane będą wykorzystywane do podejmowania decyzji związanych z poprawą komfortu użytkowania tej giełdy. Sui osiąga kolejny kamień milowy. Na Twitterze tego projektu zgromadziło się 250 000 obserwujących. Sui podkreśla, że nie byłoby to możliwe bez niesamowitej społeczności zgromadzonej wokół tego projektu. Sui dziękuję wszystkim, którzy są z nimi od początku i również wita nowych użytkowników. Furu Combo jest już dostępna na sieci Avalanche. Integracja ta zapewni kompleksowy ekosystem DeFi każdemu użytkownikowi przy jednoczesnym utrzymaniu niskich opłat i skróceniu czasu potwierdzania. Link do aplikacji Furu Combo został załączony do tweeta. Blockchain Game Alliance ogłasza, że NIR Protocol zostało nowym sponsorem tego wydarzenia. NIR Foundation to organizacja non-profit, której celem jest przyspieszanie i wdrażanie otwartej sieci z wykorzystaniem protokołu NIR. Sui ogłasza nawiązanie partnerstwa z MyNFT. Aby wzmocnić to partnerstwo, Sui stworzyło ograniczoną liczbę 10 000 OAP NFT, które będą dostępne dla wszystkich. Już wkrótce pojawi się 29. projekt na Binance Launchpad. Sprzedaż tokenów Hook będzie zgodna z formatem subskrypcji Launchpad. Binance będzie rejestrować saldo BNB użytkowników przez 7 dni, począwszy od północy dzisiejszego dnia. Ostateczna kwota posiadanych BNB dla każdego użytkownika zostanie określona jako średnia 7 dni. Przy użyciu ogłoszonego wcześniej obliczenia średniego dziennego salda BNB, wszelkie szczegóły dotyczące sprzedaży tokenów Hook zostały zawarte w artykule załączonym do tweeta. BitKeep nawiązuje współpracę z Livephone. Livephone jest dostawcą zdecentralizowanych rozwiązań cyfrowych w celu ponownego zdefiniowania cyfrowej tożsamości obywateli. Binance zauważył, że w obecnej sytuacji wszyscy muszą współpracować, aby zachować ekosystem SAF-u. Aby było to możliwe, wszyscy użytkownicy muszą pamiętać o tych nawykach związanych z bezpieczeństwem. Aktualizacja Filecoin do wersji 17 Shark zapewnia falę udoskonaleń protokołów. Wprowadzenie tej aktualizacji umożliwi pisanie przydatnych smart kontraktów zgodnie z VVM dla programowalnych rynków oraz umów kredytowych. Ebar Foundation ogłasza, że aplikacja Looka Room została uruchomiona na sieci Hedera. Looka Room to mobilna aplikacja przeznaczona do obsługi fanów. Looka Room umożliwi klubom i sportowcom z całego świata interakcję z fanami. BCW Group nawiązała współpracę z Hextrust, aby umożliwić pierwsze automatyczne rozwiązanie stakingowe w sieci Web3. To rozwiązanie umożliwi organizację udziału w stakingu tokenów Hebar na sieci Hedera. UOB korzysta z rozwiązania Chaining Proof of Reserve, aby zapewnić lepszą przejrzystość wokół tokena HBTC. Ten wątek został szerzej rozwinięty w artykule załączonym do tweeta. Czy miałeś już okazję wypróbować wersję beta Hashpack Wallet na iOS? Zespół Hashpack zaprasza do ściągnięcia aplikacji i zostania jedną z pierwszych osób, które przetestują najnowszą aplikację stworzoną przez zespół Hashpack. Deweloperzy Hashpack ciężko pracowali, aby zapewnić jak najbardziej płynne działanie tej aplikacji. W przypadku wszelkich uwag i sugestii wobec działania aplikacji zapraszamy do kontaktu z projektem Hashpack przez Discorda oraz Twittera tego projektu. Filecoin Foundation zatwierdziło dotację dla projektu Link w lipcu 2022 roku. Od tego czasu projekt Link zrealizował już 3 z 4 kamieni milowych. Link używa rozwiązań Filecoin do zdecentralizowanego systemu pamięci masowej i uproszczenia gier blockchain. Projekt Casper jest świadomy problemów występujących na sieci testnet. Casper wspólnie ze swoimi walidatorami bada sprawę. Nam pozostaje czekać na kolejne aktualizacje.
Upadek giełdy FTX sprawił, że kryptowaluty ponownie wróciły do czołówki gazet. Sprawą zajęła się Senatu Stanów Zjednoczonych Elizabeth Warren. Warren napisała w swoim artykule, że branża blockchain znajduje się na wytartej ścieżce innowacji finansowych, która zaczyna się od nagród, ale kończy wyniszczającymi stratami. Warren porównała wszystko do rynku kredytów hipotecznych subprime z 2008 roku. Warren twierdzi, że to wszystko, co stało się z FTX, powinno być sygnałem alarmowym dla organów regulacyjnych. Na temat stanu branży wypowiedział się też współzałożyciel i dyrektor generalny Binance. Wtedy stwierdził, że tam, gdzie jest postęp, zawsze może być też porażka. Upadek FTX sprowokował wielu polityków do apelowania o uregulowanie rynku. Sama Warren i senator Richard Durbin wysłali też list do byłego i obecnego dyrektora generalnego FTX, Sama Bankmana-Frieda i Johna Yararaya. Pismo zawierało 13 prośb dotyczących różnych dokumentów. Warren znana jest z tego, że jest jedną z głównych krytyków branży kryptowalut. Wcześniej określała zdecentralizowane finanse jako niebezpieczne. Jedną z najtrudniejszych rzeczy do zrobienia w roli inwestora jest przyjęcie sprzecznego podejścia do konsensusu na rynku i kupowanie, gdy na ulicach jest krew, jak przypisuje się powiedzeniu XIX-wiecznego brytyjskiego finansisty Nathana Rothschilda. Wśród spadających cen na rynkach kryptowalut, dwóch najbardziej znanych inwestorów naszych czasów, Bill Ackman i Robert Kiyosaki, biorą do serca wcześniej wspomniane słowa. Panowie wykorzystują obecną sytuację na rynku jako okazję, aby kupować swoje ulubione kryptowaluty w atrakcyjnych cenach. Ackman od lat jest znanym sceptykiem branży kryptograficznej ze względu na jej tendencję do ułatwiania oszustw. Jednak z biegiem czasu Ackman zmienił zdanie. Aktualnie Ackman uważa, że kryptowaluty mogą umożliwić tworzenie przydatnych firm i technologii, których do tej pory nie można było stworzyć. Chociaż Ackman zmienił zdanie związane z kryptowalutami, nadal podkreśla potrzebę ostrożności i należytej staranności podczas inwestowania w klasę aktywów cyfrowych. Tymczasem Robert Kiyosaki potwierdził swoją wiarę w długoterminowy sukces Bitcoina i technologii blockchain. Kiyosaki powtórzył, że pozostaje wierny swojej teorii o długoterminowym wzroście wartości Bitcoina pomimo skutków ubocznych upadku FTX. Kiyosaki zasugerował, że ostatnie wydarzenia sprawiły, że Bitcoin i Ethereum są mniej atrakcyjne dla inwestorów w jego wieku, ale nadal w nie wierzy. Południowo-koreańscy ustawodawcy proponują poprawkę do ustawy o regulacji kryptowalut. Projekt ustawy dałby regulatorom finansowym większą władzę nad giełdami kryptowalutowymi. Poprawa jest następstwem incydentu FTX, który zmotywował rządy na całym świecie do szybszego uregulowania rynku kryptowalut. Lokalne media donoszą, że przedstawiciel partii People's Power planują wdrożyć poprawkę. Poprawka skupia się na wzmocnieniu władzy w zakresie ochrony inwestorów oraz nadzoru i inspekcji podmiotów gospodarczych. W szczególności nakazuje oddzielne zarządzanie depozytami klientów i umożliwia władzom finansowym ocenę nieuczciwych praktyk handlowych. Obecnie ustawa wymaga, aby giełdy utrzymywały depozyty użytkowników na rachunkach, które są oddzielone od ich własnych. Negatywny sentyment na rynku nie przeszkadza aktualnie akcji cenowej Litecoina. 23 listopada token LTC osiągnął ponad 25% dzienny zysk. Podczas gdy wiele czołowych kryptowalut odnotowało gwałtowny wzrost cen, gdy rynek odzyskał byczy impęd, zyski LTC mają nieco inny kontekst. Litecoin zajął drugie miejsce na liście zyskujących tokenów na CoinMarketCap. Wartość tokena Litecoin wzrosła o 27,16%. Token Litecoin został jedynie wyprzedzony przez token CRV z ponad 35% dziennym zyskiem. Podczas gdy czołowe kryptowaluty zdołały jedynie zyskać krótkoterminowy impet cenowy, cena Litecoin przetestowała swój najwyższy poziom od 14 listopada 2021 roku. Spojrzenie na krótkoterminową akcję cenową LTC sugeruje, że Litecoin wykorzystał nowy sentyment detalistów. Okazuje się, że 24-godzinne wolumeny handlowe wzrosły do ponad 2,18 miliarda dolarów, czyli aż o 188,80%. Ostatni rajd cenowy, który osiągnął LTC, może być częściowo przypisany nadchodzącemu halvingowi, który zmniejszy nagrody za wydobycie. Będzie to trzeci halving dla LTC i ma pozytywnie wpłynąć na dynamikę podaży monety. Kluczowym powodem, dla którego ostatnio cena Litecoina zyskuje pozytywny sentyment, było również to, że hodlerzy doświadczyli ogromnych wzrostów zysków. 365-dniowy MVRV powracający do pozytywnej strefy pokazał, że długoterminowy hodler w końcu powrócił do zysków po raz pierwszy od 2 grudnia 2021 roku. Zmiana trendu oznacza kluczowy punkt zwrotny sygnalizujący pewien krótkoterminowy optymizm. Z kolei to nadal może napędzać akcję cenową. W chwili obecnej rynek wygląda na lekko przegrzany, jednak zyski LTC mogą być kontynuowane po krótkoterminowej korekcie. Wskaźnik In-Out of Money Around Price dla Litecoina sugeruje brak większego oporu dla ceny aż do poziomu $89. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznajecie za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!